Dashbur. Witam Was w ten wieczny poranek. Na początku przypomnę Wam znowu o subskrypcji, zostawcie łapę, zostawcie komentarz, karmy te algorytmy YouTube'a, żeby na zasięgi, przede wszystkim każda łapka do góry, każdy komentarz to większy zasięg filmu. Moi drodzy, wieje wiatr, księżyc, jesteśmy dzień po pełni. Wybraliśmy się z kolegą Mariuszem na polowanie, na jelenie. Idziemy zobaczyć na łąki, idziemy zobaczyć, później się przejdziemy na las. Przyjeżdżając do łowiska mieliśmy już chmarę jeleni. No ale jak to Mariusz stwierdził, nie tak umawialiśmy się, miały być jeszcze na łąkach, a one już były w lesie. Ale nic, może jakieś inne tam będą. No, trzeba realizować plan. Plan przede wszystkim łań, bo mamy naprawdę spory. No idziemy się przejść, przespacerujemy się. Zobaczymy, może jakieś jelenie trafimy, może jeszcze jakieś dziki zabłąkane. Widzę, że ostatni odcinek się fajnie przyjął. Musicie sami powiedzieć, no nie ostatni, przepraszam, ostatni był ze zbiorówki, ale przedostatni. O tym końcu PZD-u. Niektórzy tam mocno jest to poruszone w komentarzach. Komentujcie. Do tematu wrócimy. Na tymczasem lecimy na podchód. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Jeszcze jest godzina 6:30. Jest troszeczkę jeszcze ciemno, no ale musimy powoli iść w stronę łąk. Wiadomo, z lasu wyjdziemy, zrobi się troszeczkę widniej. Także powoli ruszamy. Wiatr mamy taki boczny, szału nie ma, no ale trzeba próbować. Ruszamy. No niestety, słuchajcie, tak wieje, że jeleni na polach nie ma. W ogóle nie ma nic na polach. Ani nie było saren, ani jeleni. Wszystko gdzieś musi być w lesie. Przejdziemy teraz, spróbujemy zapolować z podchodu. Pójdziemy w góry. Wyjdziemy tam na taki bukowy las. Spróbujemy tam złapać jakąś chmarę. Bo moim zdaniem one w ogóle nie wyszły. One tak. U nas wieje trzeci dzień z rzędu. Dzisiaj to już tak można powiedzieć, że nie wieje, ale wczoraj, przedwczoraj to pół kotliny było bez prądu. Ogólnie wiatr na Śnieżce wiało, słuchajcie, prawie 150 na godzinę. Śnieżka wiadomo, że daleko stąd, ale u nas w górach myślę, że grubo ponad 100 dawało. Więc wyjdziemy sobie tutaj. Myślę, że jelenie będą w lesie. Tak jestem przekonany w 100%. I one nie lubią, nie chcą wychodzić na otwarte pole przy takim naprawdę silnym wietrze i wietrze, który nie trwa godzinę, dwie, tylko to już jest chyba trzecia doba. Dobra, ruszamy do lasu. Zmiana taktyki. Przyjechaliśmy do lasu, wróciliśmy się. Idziemy pod górę. Idziemy, tu jest taki rzadki bukowy las. I tu jeszcze może coś złapiemy przez ten wiatr. Opadło sporo liści. Idziemy prawą stroną i tam spróbujemy jeleni jakieś poszukać. No i mamy chmarę jeleni. Przed nami idą w prawą stronę. Zaraz wybierzemy łanie i spróbujemy strzelić. Patrz w tą lukę. Masz. Brawo, widzisz. Ja się nie chcę strzelać w ten sposób, muszę przypukał. Byk. Masz byka? Nagrałeś? Tak. Dobra. Z tyłu stoi łania za bykiem. Tu jest, o, obróci się, uwaga.
No i oddaliśmy strzał do łani. Wybrałem jedną z mniejszych łań. Oglądałem je to dosyć długo. Był byk z nimi, niemocny, młody byk, tam chyba nawet nie zwróciłem uwagi na wieniec. Jedna łania mi się ustawiła idealnie do boku, przymierzyłem na łopatki i oddałem strzał. Idziemy sprawdzić teraz, ile nie poszły w lewo, w dół. No, udało się, słuchajcie, zostawiliśmy samochód, odeszliśmy do auta 200 metrów dosłownie, wyszliśmy na te buki. Tak jak wam mówiłem wstępnie, jelenie na polach ich nie było. Nie wiem, jak się to udało nagrać. Może udało się nagrać to łanie? No tak. Udało tak, się? Chyba tak. Chyba tak. Zobaczymy. Dobra, bo jest jeszcze trochę gęsto. Jak przyjdzie zima, będziemy polować na jelenie zimą, to nagrywanie będzie łatwiejsze. Światło, brak światła. No słuchajcie, no jest jeszcze gęsto tutaj, tak? Idziemy zobaczyć, wiem dokładnie, w którym miejscu strzelałem. Idziemy sprawdzić nasz strzał. Nasza łania jest przed nami. Łania padła w ogniu. Słuchajcie, tak jak stała, już ją widać koło kamienia, już widzimy linię grzbietu. Podejdziemy i zobaczymy. Wydaje mi się, że jest to łania nieprowadząca, aczkolwiek głowy sobie nie dam, bo tych jeleni było tutaj dużo. Myślę, że było około 15, ale wybrałem tą mniejszą. Natomiast jeżeli jelenie wam przechodzą i macie całą chmarę i jest tam byk, łanie, cielęta, nie jesteście w stanie wybrać łani tak naprawdę nieprowadzącej w takich warunkach, jak mieliśmy tutaj. Gęsty las, jelenie są cały czas w ruchu, schodzą, idą w prawą stronę. To jest taka loteria. Ja zawsze namawiałem was i będę was namawiał, żebyście strzelali to łanie nieprowadzące. Natomiast tutaj w tym przypadku no naprawdę trudno. Plan jeleni mamy wysoki, więc ten plan trzeba realizować. Trudno zrealizować cały plan łań łaniami nieprowadzącymi. No, praktycznie jest to nierealne. Ostatnią łanię, którą udało nam się upolować, była to łania nieprowadząca i uwaga, ważyła 98 kg. I była to łania czysto nieprowadząca. Tutaj ciężko wybrać, ponieważ cielęta przechodzą w tej chmarze, dochodzą do bliżej, dochodzą do jednej łani, podchodzą do drugiej. No i tak naprawdę ja nie jestem w stanie wybrać, tak? Mimo że doświadczenie jakieś mam, oglądam tych jeleni u siebie naprawdę dużo, to wybrać taką łanię prowadzącą jest trudno. Idziemy do naszej łani. Stawimy sobie tą broń, pastorał. Nawet mamy, Mariusz, taki ala statywik, bo statywu nie mamy ze sobą, że tak powiem, ale możemy na pięku to zrobić. Zanim przejdziemy do omówienia sobie tej łani, no to damy ostatni kręc, pieczęć i złom. Gratuluję koledze. Pieczęć. A ja dziękuję za pomoc w uwiecznieniu sukcesu. Gratuluję koledze. Dasz bór. Dasz bór. Będę tak dalej. Plan jest wysoki, także. Bardzo wysoki. Jeleni też nie brakuje. Zwróćcie uwagę, że grzęzy są suche. Także kolejna łania, udało się wybrać tą łanię nieprowadzącą. Ja wam powiem, tak jak wam mówiłem wcześniej, to jest fart, że ona jest nieprowadząca. Naprawdę to jest fart. Starałem się strzelić łanię jakąś tam mniejszą. Była z tyłu duża, naprawdę łania wielka, szła tam taka łupa ogromna, nie? Natomiast tutaj wybierałem tą łanię z tych mniejszych. No nie jest stara łania, popatrzyłem w zęby jeszcze przed chwilką, jak moim zdaniem 4-5 lat maksymalnie, no ale jest nieprowadząca. Czyli żadne ciele nie zostało sierotą. A teraz tam musimy ją ciągnąć. Tam o.
tam przez ten las. A w ile osób? A w 2. Także Też się ma... cieszę. Ja też się cieszę. No, mamy kawał drogi. Musimy ją ściągnąć, ale chwała Bogu, że na dół. No i co, nasze polowanie dobiega końca. Teraz zapraszam Was na... bo to polowanie nie będzie długie, tak? Akurat się udało wyjść, na łąkach nie było nic, wróciliśmy do lasu, były jelenie, udało się upolować. Święty Hubert podarzył. Zapraszam Was na odcinek, który podsumowuje naszą pracę kanału, żebyście w dalszej części materiału zobaczyli, jak to wygląda, jakie są, ilu mamy subskrybentów, ilu tu przybywa, skąd się ten pomysł na Sudecką Ostoję wziął, ale to już będziemy kręcili, nie wiem jak to zrobię, nie mam na to koncepcji, na pewno przez jakieś tam formę rzut ekranu i tak dalej będziemy coś tam wklejać. Montaż będzie długotrwały, ale albo sobie pogadamy o tym na ambonie gdzieś, albo sobie pogadamy o tym u mnie na tarasie, a jak to będzie wyglądać to nie wiem, może na tarasie przy jakimś dobrym piwku, a jak nie to sobie porozmawiamy w dalszej części materiału na ambonie. Koniec tej gadki, widzimy się na omówieniu kanału, skąd się ten kanał wziął, skąd się wziął Mariusz, skąd się wziął Michał i tak dalej sobie pogadamy. Do zobaczenia. Dashboard. Dashboard, witam Was na tarasie. Miało być na ambonie, jednak dzisiaj mam już dość. Po przyjechaniu z polowania, w międzyczasie powiem Wam tak, tą łanię, którą udało się upolować, ponieważ nagrywam ten odcinek w tym samym dniu, w którym z Mariuszem byliśmy na polowaniu, kontynuację tego odcinka. Praktycznie doszliśmy do naszej łani, skończyliśmy nagrywać. Łania już była nasza, dociągnięta do samochodu. Zadzwonił telefon, tak? Patrzę, dzwoni kolega Łukasz, którego znacie, że też strzelał do łani. No i trzeba mu pomóc. Akurat polował na naprawdę trudnym rewirze, bardzo takim wąwoziastym, że tak powiem. Straszne grapy. Strzelił łanię idealnie komorowo. Łania poszła w dół jakieś 200 metrów. Musieliśmy ją tam wyciągać. Okazało się, że po tych wichurach, które były drzewa przewracane na drogach, więc zeszło nam sporo czasu. Później jeszcze było budowanie nowej ambony. Stawialiśmy ambonę wspólnie. Przyjechał kolega Wojtek. Postawiliśmy najwyższą ambonę w moim kole. Do podłogi chyba 6 metrów, także cała ma ponad 8, ale w takim miejscu, że była wymagana taka wysokość. Pewnie ją zobaczycie w następnych odcinkach. Gdzieś tam się wybierzemy na polowanie, może na dziki, na jelenie, na sarny, zobaczymy. No i dzisiaj już jest popołudnie, mamy godzinę, moi drodzy, 16:45. Jutro polowanie zbiorowe, więc na spokojnie, przy piwku, kontynuacja odcinka. Robię ten materiał po to, żebyście zobaczyli sami i poznali tak naprawdę historię powstania tego kanału, historię powstania strony internetowej na Facebooku, założenia konta na Instagramie, więc za chwilkę kamerę weźmiemy, później już będziecie słyszeli tylko mój głos. Pokażę Wam kilka takich suchych faktów, jak mocno się kanał rozwija przede wszystkim. Ale do rzeczy. Wybitnie dobre. Moi drodzy, jeżeli chodzi o ideę powstania kanału, wyszła ona tak sama z siebie i naprawdę jestem dumny z tego, że zostało to zbudowane od niczego, od zera. Do tego wszystkiego uczyłem się sam, od nagrywania, dodawania komentarzów w trakcie filmu, montowania tego w domu, kompletowania sprzętu i tak dalej, bo przez bardzo długi okres czasu robiłem to sam. Ale po kolei. Na początku moja obecność w sieci zaznaczyła się w grupie na Facebooku, w grupie Passion for Hunters, grupę, którą założył Łukasz, był tam Fryderyk w tej grupie, był Hubert, był Kuba, później doszedłem ja, doszła Aśka i teraz jest obecnie jeszcze Mikołaj. Chyba nikogo nie pominąłem, tak mi się wydaje. Więc wspólnie razem coś tam w tej grupie działaliśmy. To było głównie działanie w social mediach na Facebooku. Zdjęcia, opisy, relacje. I ja zawsze byłem zafascynowany 2 polskimi youtuberami, tak? Oni mnie zawsze tak fascynowali. To był Poterek, którego większość z Was pewnie subskrybuje i zna. I drugi to był youtuber Ro Stalker, czyli Grzegorz. Z Grześkiem się spotkałem w Sosnowcu na targach osobiście. I tam trochę porozmawiałem, zaczynałem już wtedy nagrywać, nie powiem, że nie, zaczynałem coś tam już klecić i wrzucać to na YouTube. Z grupy z Peszynów odszedłem, nie dało się ciągnąć jakby
nie jechać na 2 wozach jednocześnie, więc zostałem, że tak powiem, na swoim. Grupa do dzisiaj funkcjonuje, cały czas tam jest czasami bardziej aktywna, czasami mniej, ale cały czas na Facebooku możecie ich znaleźć. Natomiast ja chciałem coś robić sam, no i tak powoli kupiłem najpierw kupiłem kamerę. Okazało się, że kamera to nie wszystko, do tego trzeba mieć jeszcze dodatkowe baterie do tej kamery, trzeba mieć karty pamięci. To wszystko zacząłem nagrywać, tak nagrywam cały czas tą kamerą pierwszą, teraz w tym momencie nagrywam tym Soniakiem AX53, ona jest zawsze tam w opisie pod filmem, bo wiele osób mnie pyta, jaką kamerą nagrywam, więc wystarczy wejść w opis i sobie to rozwinąć. Więc okazało się, że ten materiał, który mam nagrany w rozdzielczości 4K, no mój komputer leciwy tego nie dźwignie. Więc trzeba było to kupić inną kartę graficzną, więcej RAMu, inny procesor. No już mieliśmy wszystko. Zakładałem wtedy, że mam już wszystko. Okazało się, że jednak nie. Bo żeby złożyć ten film, złożyć ten materiał, wrzucić go na YouTube, no to trzeba jeszcze mieć do tego program. I tu był duży stopień do pokonania, nauczenia się programu. Ja z reguły jak coś robię, to staram się coś robić dobrze, albo nie robić tego wcale. Więc oczywiście programów do składania filmu na rynku jest masę, natomiast z for internetowych, głównie z YouTube'a, doszedłem do wniosku, że będę składał te materiały moje na Premierze. Więc tego Premiera trzeba będzie było sobie kupić. Później teraz to jest jakby z tej grupy Adobe i w tym momencie się płaci tam comiesięczny abonament. No i co miesiąc mi tam ściągają z konta i w zamian za to mogę te filmy składać. Wszystkie filmy, które są na kanale, 99% składałem sam. Pierwszy film składałem, nie wiem ile on miał, 8 minut, 9, chyba z 12 godzin. Już nawet moja żona miała dosyć, bo już ten komputer by chyba z 5 razy wyleciał przez okno. Ale w każdym bądź razie na zasadzie YouTube, jest taki kanał filmujemy.pl chyba się nazywa, Szymona i od zera do montera, czy jakoś taki jest pierwszy tytuł, więc sobie tak ten odcinek przeglądałem i po kolei. No i w tym momencie, no w dalszym ciągu to robię sam, tak, ale nauczyłem się tego wszystkiego sam. Więc cała idea powstania kanału wyszła jakby z tej grupy. Ja wolałem zamiast zdjęć, wolałem coś nagrywać, tak? Niekoniecznie to komentować, ale później tak jakoś tak wyszło samo z siebie, że lepiej po prostu to jakiś komentarz dodać, może będzie oglądalność większa. No i tak powstała Sudecka Ostoja. Później nazywało się to w pierwszej wersji inaczej, bo nazwa kanału i strony na Facebooku była inna, była Hunting with Kamil, więc mówię, ale tutaj to było takie, no nie podobało mi się to po jakimś czasie, więc postanowiłem zmienić. Dzięki podpowiedzi kolegi Adama, mówi weź coś zmień, zrób to od lokalizacji, od krainy, gdzie polujesz, więc powstała Sudecka Ostoja. No i teraz, jak zacząłem to nagrywać sam, okazało się, że nie jestem w stanie wszystkiego nagrać sam. Potrzebuję operatora. Jak poznałem Michała? Michała poznałem w sposób bardzo prosty. Siedząc w pracy, wszedłem na Facebooka, tam też jestem w tych różnych grupach odnośnie filmowania i napisałem krótkie ogłoszenie, że szukam osoby, która chce pomóc w realizacji projektu. Nie napisałem, o co w ogóle chodzi. No i zaznaczyłem lokalizację, żeby to było z Kotliny Kłodzkiej lub z Kłodzka lub z okolic. I nawet nie zdążyłem chyba, słuchajcie, zrobić 2 łyków kawy. Pokazał się dzwoneczek, odezwał się Michał, że on na co dzień pracuje w branży, w telewizji sudeckiej. No i tak jakoś żeśmy się zgadali. Okazało się, że mieszka centralnie w środku mojego obwodu. Więc tak już ponad rok czasu z Michałem razem to tworzymy. No i w pewnym momencie stoimy, no ja już tak teraz, bo kanał się rozwinął dosyć mocno, nie ma tutaj co ukrywać. Zaraz zobaczycie cyfry, zobaczycie, specjalnie porobię zrzuty ekranu, zrobię Wam komentarz do tego i powiem Wam tak, że kanał się rozwinął naprawdę mocno i bardzo, bardzo mocno się rozwija. Bardzo szybko, nie przypuszczałem, że aż tak szybko to pójdzie. Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Nasza społeczność myśliwska to nie jest społeczność sportowa, to nie jest społeczność motoryzacyjna, mówię tutaj o social mediach, to nie jest społeczność offroadowa, to jest dosyć, czy nawet wędkarska, to jest dosyć wąskie grono myśliwych, sympatyków, stażystów, kandydatów, tak?
To jest bardzo wąskie grono. Natomiast kanał się naprawdę rozwija świetnie. Ja widzę po ilości subskrypcji, zaraz zresztą zobaczycie. No i stoimy z Michałem na pewnym rozdrożu, bo mając w pewnym momencie, dlaczego odcinki zaczęły się pokazywać 2 razy w tygodniu, a nawet 3. Moi drodzy, zaczęły się pokazywać dlatego tak często, bo mieliśmy tyle ujęć, że no nie, te odcinki by musiały mieć po 2 godziny chyba, jakbyśmy mieli je dodawać tylko w piątek. Więc ja podjąłem decyzję, że będzie to systematycznie wtorek 17, piątek 17. Jak mamy coś więcej z jakiegoś wyjazdu, tak jak byliśmy w Tarcach na przykład, czy mamy tego materiału, teraz jest to apogeum sezonu, kiedy polujemy dużo indywidualnie, może będziemy polować w nocy, będziemy polować zbiorowo, być może się będą ukazywały znowu odcinki też w niedzielę o 15, ale to wszystko zależy od nagranego materiału. I wyobraźcie sobie, że mieliśmy tyle nagranego materiału, że stwierdziłem do Michała, że jeżeli będziemy dawać to tylko raz w tygodniu, czyli w piątek, dojdzie do sytuacji takiej, że będziemy mieli opóźnienie miesięczne. Więc musiałem to zweryfikować i mówię, nie, będę składał po 2 odcinki, jedne będą dłuższe, drugie będą krótsze, ale będzie to wychodziło 2 razy w tygodniu. No i jeszcze wracam, bo zaczynam myśl, a nie mogę jej skończyć. Więc moi drodzy, jesteśmy w takim momencie, że sam się zastanawiam, co dalej robić. Nagrywamy dzisiaj odcinek 23 październik, więc do końca roku zostało nam listopad, grudzień i 2 tygodnie października niecałe, czyli powiedzmy 8-9 tygodni do końca roku. Natomiast czy te odcinki dalej będą się ukazywały też 2 razy w tygodniu, tego nie wiem. Od razu Wam tutaj uprzedzam, że tego nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało od nowego sezonu, bo dla mnie rok kalendarzowy, wiadomo, kończy się 31 grudnia. Rok gospodarczy w kołach i sezon kończy się 31 marca, więc powiem Wam, że czy od 1 kwietnia coś zmienimy, czy w ogóle będzie Sudecka funkcjonować, nie mam zielonego pojęcia. Na razie, na dzień dzisiejszy, kanał się rozwija mega, ale generuje mega koszty. Więc tutaj też o tym trzeba wspomnieć, ponieważ jak zauważyliście, już od kilkunastu odcinków wstecz zacząłem, no nie ja, tak, ja zleciłem dodawanie napisów koleżance Ani, która po angielsku w miarę dobrze śmiga, nawet powiedziałbym bardzo dobrze, i ona te napisy dodaje. No i to wszystko zaczęło generować naprawdę spore koszty. Nie chcę wchodzić w jakąś tam mega wielką reklamę, bo cały czas o tym to się przewija, że jakieś komentarze na Facebooku, że reklamuję blazera i tak dalej. No nie reklamować, to ciężko powiedzieć, że nie reklamuję, skoro z tym poluję, tak? Ale nikt mi go nie dał. Ja sobie to kupiłem i nikt mi tego nie dał, tak? Na sobie mam kamizelkę też blazera, którą też sobie kupiłem. Zresztą chyba już nieosiągalną, więc nawet jakbyście chcieli kupić, to jest wycofana. Więc dlatego z tym reklamowaniem to jest tak, żeby to dalej pociągnąć w tą stronę, no to coś trzeba zrobić, tak? Albo coś trzeba zmienić w funkcjonowaniu kanału, czyli zostawić to samo sobie i nie dawać już regularnie tych odcinków, tylko będzie coś nagrane wrzucić, natomiast jeżeli ma być ta ciągłość, ma być ta praca, bo to jest naprawdę ogrom pracy. Większość osób nie zdaje sobie sprawy nawet, nie ma zielonego pojęcia, ile to jest pracy stworzyć jakiś jeden odcinek, stworzyć jeden materiał dobry, przede wszystkim nagrać coś, żeby Wam się podobało, czyli nie ukrywajmy tego, że widzowie chcą oglądać polowanie. Ja nie mogę chodzić, słuchajcie, po lesie i mówić, jaka piękna zielona trawa, a tu jest taka piękna pajęczyna, czy no, cudowne liście są, tak? No nie, no to jest bez sensu. To jak mam coś takiego robić, to tego w ogóle nie będę robił. Zawsze się staramy wyjść do tego łowiska i pokazać Wam tej zwierzyny dużo. Niekoniecznie strzelać, chociaż ten strzał jest najbardziej pożądanym punktem programu. My chcemy z Michałem pokazać Wam jak najwięcej zwierza, dlatego ja często poluję z zasiadki, jak mam możliwość polowania z Michałem, polujemy z podchodu. Ten byk na riekowisku, którego udało nam się upolować w tej gryce, no to było też taka, no fajny odcinek wyszedł, tym bardziej, że nakręciłem go sam, mając tam kamera, lornetka, statyw, broń, pastorał, wszystko, udało się, tak? Więc tutaj w pewnym momencie trzeba się zastanowić, tak? Czy robimy to dalej, prowadzimy tą ciągłość, czy to zostawiamy tak jak jest. Na dzień dzisiejszy powiem Wam, że jest to męczące i wymaga to mega dużo pracy. Pracy przy nagrywaniu, ponieważ samo nagranie, gdzie my wychodzimy do łowiska,
Nasze polowanie trwa różnie, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, no różnie, tak? Teraz polowania zbiorowe, ukazał się na kanale pierwszy odcinek ze zbiorówki. No widzicie, dużo gadania, dużo chodzenia, dużo pokazywania, ale też oddanie pewnego rodzaju klimatu, pokazanie pracy psów, pokazanie pracy podkładaczy. No i tak naprawdę udało się nakręcić 2 strzały, no to jest i tak super, tak? To jest naprawdę super, bo można to zrobić na zasadzie, jeżeli Michał będzie mógł, bo on jeszcze studiuje, pójdzie ze mną na polowanie zbiorowe, nakręcimy coś i wrzucimy Wam jako odcinek, a mogę to zrobić w formie takiej komplikacji zdarzeń na koniec sezonu na przykład, tak? Więc samo to nasze indywidualne polowanie, które zajmuje 3-4 godziny, to jest materiału z tego mniej więcej, tak jak wracam do domu, zaczynam to wszystko zgrywać, zrzucać. Samo zgrywanie z karty do kompa to czasami trwa kilkanaście minut. Okazuje się, że tam jest, nie wiem, 1,5 godziny materiału i z tego musimy wybrać 30 minut tego najlepszego. A czasami wybieramy i naprawdę jeszcze czegoś brakuje, więc trzeba jeszcze raz pójść do łowiska, jeszcze raz to nagrać. Trzeba usiąść do komputera, trzeba to zmontować, podłożyć muzykę. Wykorzystujemy drony do nagrywania, więc to wszystko musi się spiąć w całość, tak? Co nie jest wcale takie łatwe. Więc jak ktoś myśli, że dzisiaj złożyć odcinek na YouTube tak sposobem gospodarczym, powiedzmy to, domowo, to zajmuje naprawdę wiele czasu. Natomiast jedyne, co mi daje takiego mega kopa, to zaraz zobaczycie cyfry z kanału, ja sobie porobię zrzuty ekranu, pododaję Wam to, już tylko będzie mój głos tam, więc zobaczycie sami, jak ten kanał się rozwija i jakie są wzrosty, ponieważ no to jest taki zastrzyk adrenaliny, to jest coś, co mi na przykład daje motywację, ogromną motywację do pracy. Bo ja co tydzień, jak widzę, ile osób nowych subskrybuje, ile jest komentarzy, ile jest łapek do góry, no to odbiór jest bardzo pozytywny. Na całym kanale nie ma jednego filmu, który ma ocenę pozytywną poniżej 98%. Więc jeżeli kilka tysięcy ludzi, Michał to fajnie porównuje, miejscowość, w której ja mieszkam, to jest 30 000 osób. No nie tutaj, bo ja mieszkam na wsi, ale tam miasto ma 30 000 ludzi. I wyobraź sobie, że 3/4 tego miasta przychodzi do Ciebie, wszyscy mieszkańcy przychodzą do Ciebie na podwórko i Ciebie oglądają. No to jest po prostu masakra, nie? I teraz widząc, jak to w którą stronę to dalej idzie, no to wydaje mi się, że no szkoda by to było zostawić, tak Wam powiem uczciwie. Naprawdę szkoda by to było zostawić, tym bardziej, że jeszcze raz Wam wspomnę, że to jest coś, co stworzyłem sobie sam, od zera. Tak naprawdę przez rok czasu nikt mi w tym nie pomagał. Działałem sobie sam, oczywiście pomagali mi koledzy, tak? Był Krystian, był Wojtek, był Mariusz, Łukasz, tak? Był Grzesiek oczywiście jeszcze, byli chłopaki, których czasami prosiłem, mówię, słuchajcie, chodźcie, ponagrywacie troszeczkę z tą kamerą, byście pochodzili. Oni zamiast iść na swoje indywidualne polowanie, szli ze mną, tak? No i ten kanał dzięki temu, no też tak dzięki nim powstał, tak? No ja niestety nie jestem w stanie ogarnąć tego samemu, więc teraz jeżeli, no muszę się zastanowić, w którą stronę to ma pójść, w ogóle jak my to mamy ciągnąć, bo pochłania to mega dużo czasu, tak? Ja oprócz tego kanału to jeszcze mam pracę, to jeszcze mam 2 wspaniałych dzieciaków, to jeszcze mam żonę, dom i tak dalej. Także to nie jest takie wszystko proste. Ja z tego nie żyję. To musicie wiedzieć, że dla mnie ten kanał nie jest źródłem dochodu, tak? Dla mnie to ja zupełnie z czego innego żyję, tak? I większość rzeczy, które tutaj były robione, czy nawet ta szczęśliwa 13 z Szóstakiem, głównie to z Tomkiem z Wielunia, ponieważ z Tomkiem się znamy kupę lat, my się przyjaźnimy, my często gdzieś tam razem polujemy i powiem Wam, że ten konkurs był wymyślony dla Was, tak? On był wymyślony dla osób, które będą kupowały broń, które są osobami młodymi, po to, żeby ta pula nagród będzie w tym konkursie ogromna, tak? Tam, ja myślę, że ona sięgnie ponad 100 000 złotych. I mało tego, powiem Wam, że teraz jeden z następnych odcinków, który ukaże się na kanale, będzie przedstawiał 3 kolejne nagrody, bo już niedługo, 5 grudnia, bo zmieniła się data rozstrzygnięcia konkursu, 5 grudzień, nie 6, dlatego że 6 to poniedziałek, a ja zapomniałem, jak żeśmy ustalali rozpoczynaliśmy ten konkurs, że moja córka już będzie chodzić do szkoły, a ona będzie jednym z jury, tak, więc musimy to przerzucić na niedzielę, więc pamiętajcie, żeby odbierać telefony, jak wrzuciliście los w Szóstaku do tej urny, tej ładnej przeszklonej, no to tą karteczkę z tym numerem telefonu
jak kupowaliście broń, no to jak zostanie ta karteczka wyciągnięta, to żebyście odebrali telefon 5 grudnia. Bo jak ktoś nie będzie odbierał, no to niestety nagroda przejdzie koło nosa. Więc teraz się wybieramy z Michałem do Wielunia i też tam mam do Wielunia z domu 230 km, muszę też tam pojechać, zrobić cały odcinek, znowu cała dniówka Michała i tak dalej zrobić. Będzie fajny odcinek, będą 3 nagrody pokazane, już wiem jakie te nagrody będą, ale będzie fajnie na bogato. Więc powiem Wam, że cały czas mam rozterkę, z którą stronę ten kanał ma pójść, jak w którą stronę ma to się rozwijać, może czy inaczej, trzeba wybrać kierunek i muszę sam zdecydować. Dałem sobie czas do końca roku. Do końca roku te odcinki jeszcze 2 razy w tygodniu będą, także tutaj musiałaby się jakaś katastrofa stać, żeby ich nie było, ale 2 albo nawet 3 razy w tygodniu odcinki będą, natomiast w którą stronę to pójdzie, tego nie wiem. Relaks weekendowy, jutro zbiorówka, powiem Wam, że będzie fajne polowanie. Natomiast teraz to już zapraszam Was, żebyście zobaczyli mniej więcej cyfry, jak to wygląda, ponieważ wiele osób pewnie jest ciekawe, jak to, jak ten kanał się rozwija. Wiele osób do mnie pisze w tej sprawie, piszecie w komentarzach. Dziękuję wszystkim za maile. Na wszystkie maile staram się czytać, nie na wszystkie odpisuję, bo po prostu nie mam fizycznie na to czasu. Tak samo na Messengerze piszecie do mnie, no musicie wiedzieć, że do mnie nie piszecie tylko Wy jako jedna osoba, tylko ja tych wiadomości otrzymuję już nie dużo, tylko bardzo dużo. Więc idziemy teraz do kompa, wrzucam materiał, kamerę sobie ustawię tam obok siebie, porobię Wam zrzuty, zobaczycie cyfry, zobaczycie ile osób odwiedza kanał. I ja to jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku. Jak zobaczyłem ile osób zagląda na ten kanał, jakie są momentami oglądalności, jakie mamy rekordy. Jeszcze raz powtórzę, bo Michał cały czas to powtarza. Amatorski kanał. To jest totalnie amatorski kanał. Nagrywany kamerą za 3500 zł. Więc jak w każdym profilu na social mediach, czy jest to profil na Facebooku, na Instagramie, czy jest to kanał na YouTubie, czy jest to jakiś blog, czy jest to vlog, nie ma znaczenia. Najważniejsze są zasięgi. A zasięgi moim zdaniem wyrabia się dzięki fajnemu podejściu do widza i merytorycznemu przekazowi, czyli takiej merytorycznej wiedzy. Ja nie jestem, nie uważam się za alfę i omegę, ja mam bardzo duże braki w swojej wiedzy, natomiast tą, którą zdobyłem i wiedzę, którą sobie utrwaliłem i utwierdziłem się w przekonaniu, że ona jest słuszna, to staram się Wam przekazać. Natomiast ja nie wiem wszystkiego, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, więc co mam więcej powiedzieć Wam? Subskrybujcie kanał, zostawcie łapę do góry, jak Wam się podoba. Idę teraz do domu, dopiję sobie piwko i zobaczycie trochę cyferek, ale to tak trochę w woli może chwalenia się, ale te cyfry są dzięki Wam. One są dzięki widzom, którzy oglądają ten kanał i mnie wprawiły w osłupienie. W niektórych momentach pokażę Wam ostatnie 28 dni, pokażę Wam ostatnie 3 miesiące. No i tyle. I powiem Wam, że dzięki Wam tak naprawdę chce mi się to jeszcze robić. To jest taka prawda, bo jakby nie oglądalność, nie te setki komentarzy, nie te subskrypcje, łapy do góry, to naprawdę chyba jakbym widział, że to idzie tak mozolnie, powoli, że to się nie rozwija tak fajnie, bo moim zdaniem rozwija się to nawet za szybko. Wzrost jest dobry, ale zbyt taki szybki wzrost też chyba nie jest do końca zbyt dobry. Nie wiem, nie znam się na tych social mediach za bardzo, ale nieważne. Dobra, idziemy do kompa, zaraz sobie tam piwko dopiję, ustawiam kamerę i będziemy powoli kończyć. Także tu jeszcze na wizji Wam mówię dashboard i do zobaczenia w następnym odcinku. A więc tak, jeżeli chodzi o ostatnie 28 dni, to tutaj macie u góry w prawym górnym rogu okres od 25 września do 22 października, czyli ostatnie 28 dni na koncie na YouTubie, tak? I teraz możecie zobaczyć, jaki był wzrost. Inaczej, wszystkie strzałki prawie się świecą na zielono. Wyświetlenia miniatur 4,3 miliona. Współczynnik klikalności wzrostu
o 5%, jest 5,2. Wyświetlenia mniej więcej tyle co zazwyczaj, czyli przez te 28 dni było 366 tysięcy wyświetleń. Więc czy jest to dużo, czy jest to mało, to nie mi oceniać. Unikalni widzowie, czyli widzowie, którzy tutaj, że tak powiem, odwiedzają kanał, to mamy prawie 95 tysięcy ludzi. I teraz możemy sobie polecieć dalej. Typy źródeł, funkcje przeglądania YouTube'a, możecie zobaczyć 43%. W proponowanych filmach 24, wyszukiwarka na YouTube, tam wyszukiwanie zewnętrzne i tak dalej, możecie sobie sami zerknąć, tak? Wyświetlenia miniatur 4,3 miliona, więc 78% treści rekomendowane przez YouTube. To jest właśnie dzięki Waszym łapkom do góry, komentarzom, dzięki subskrybentom, więc jest to naprawdę sporo. Jeśli chodzi o źródła zewnętrzne, to sporo z Was zagląda tutaj z Facebooka i z Google'i, także naprawdę dużo, bo z Facebooka 30 prawie 8%, z Google'i 28%. Co my tu jeszcze mamy? Możemy sobie popatrzeć na odbiorców. I teraz tak, co tu jest fajne? Inne kanały, jakie oglądają Twoi widzowie. Czyli mamy oczywiście Dashbur, Mirczumet, Sławka Skukowskiego, Terenwizję, Joker Farm. Nie oglądam tego, nawet nie wiem co to za kanał, ale jak widzę, że chyba coś pokrewnego. Powracający widzowie, zobaczcie. I to jest właśnie fajne, że mamy grono ludzi, którzy są osobami powracającymi. Czyli tutaj mamy ten wykres fioletowy i możecie zwrócić uwagę na widzowie, którzy powracają. To jest 56 tysięcy osób. Do góry to jest napisane. Jeżeli chodzi o subskrybenci, to mamy za ostatnie 28 dni przybywa nam 800 nowych osób. To jest naprawdę, no nie spodziewałem się takiego wzrostu, ale to jest 800 nowych osób, które nam przybywają tutaj praktycznie miesiąc w miesiąc, więc sam widzę, że w ciągu, powiedzmy, zakładam, że to będzie w ciągu roku, jeżeli dalej ten kanał będzie istniał, no to w ciągu roku będziemy mieli nowych subskrybentów, liczę, że w granicach 8 tysięcy, więc naprawdę jest ten wzrost duży, bardzo duży. Oczywiście, teraz możemy sobie zobaczyć główne rejony. Główne rejony to mamy oczywiście Polska, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja i tutaj się nie spodziewam niczego innego. Więc najwięcej widzów mamy w Polsce, w Niemczech mamy tą Polonię niemiecką, zamieszkałą w Niemczech naprawdę sporą, w Wielkiej Brytanii również. Co tu jeszcze fajnego jest? No wiek i płeć. No oczywiście przeważają mężczyźni, chociaż nie spodziewałem się prawie 10% kobiet, ale przeważają mężczyźni. Natomiast wiek widza liczyłem, że będzie niższy. Powiem Wam uczciwie, tutaj mamy 18, 24, 15%, ale od 25 do 44 lat, bo weźmy sobie te dwa przedziały razem, to jest ponad 50% osób. Najpopularniejszy, i zobaczcie jak języki nam tutaj wzrosły. W angielskim języku 17% osób już korzysta 17% osób, ludzi korzysta z języka angielskiego. Co my tu jeszcze mogę Wam pokazać? Komentarze, statystyki, weźmiemy sobie zasięg, zaangażowanie. Czas oglądania w godzinach za ostatnie 28 dni 80 tysięcy godzin. Masakra. Średni czas oglądania ponad 13 minut, wzrost o 1%, ale zmienimy sobie na ostatnie 90 dni. Bum. Zmiana na ostatnie 90 dni daje nam, moi drodzy, w tej chwili 20 unikalni widzowie, to jest 203 tysiące ludzi. 203 tysiące. To jest masakra. Wyświetlenia prawie 1 000 000, 4% wzrostu. Wyświetlenia miniatur 12 milionów, plus 25%. Wykres dolny Wam pokazuje, ile osób na ten kanał wchodzi. Więc wydaje mi się, że jest to temat taki, no nie wiem jak to powiedzieć, ale no za szybko się to rozwija. To ja uważam, że jest to naprawdę za szybko. No i najważniejsze, widzowie bez subskrypcji 56,4%, subskrybenci 43%. Więc jeżeli chociaż tych 56, powiedzmy te 40% zasubskrybowałoby kanał, no to byłoby nas tutaj już, myślę, że od 30 tysięcy. Więc byłoby naprawdę tych subskrybentów dużo.
Więc jeżeli możesz, to kliknij tą subskrypcję, kliknij dzwonek, żeby nie przegapić materiału, zostaw kciuka do góry. No zawsze tutaj te zasięgi się nam zwiększą. Jeszcze więcej osób, do jeszcze większej ilości osób dotrze kanał. Teraz sobie wskoczymy na Facebooka. Chciałbym Wam pokazać tego Facebooka, ponieważ na Facebooku też się tutaj sporo dzieje, jeżeli chodzi o samego Facebooka, więc możecie zobaczyć, ja sobie go tutaj tam prowadzę. I też mamy ostatnie 28 dni statystyki. Zwróćcie uwagę, że liczba odbiorców jest o 55% wyższa. Aktywność dotycząca postów 17% wyższa. Polubienia strony 50% więcej, więc naprawdę 453 polubienia w ciągu, moi drodzy, tak naprawdę w ciągu tych 28 dni. A może, aha, bo tu jest maksymalnie, tak, musiałbym wejść w ten, ale nieważne. Więc sama ilość obserwujących stronę jest prawie 12,5 tysiąca, ponad 11 tysięcy osób, które lubią stronę. Natomiast ta aktywność, wszystkie te strzałki idą na zielono do góry. No i jest to... Ja jestem w lekkim, powiem Wam, szoku, że to tak się szybko rozwija. No, zobaczymy jak to będzie. Dałem sobie czas na takie gruntowne przemyślenia do końca roku, jak to dalej prowadzić, w którą stronę to ma iść. No i zobaczymy. Na razie ja się z Wami żegnam, mówię Dashbur. Jutro zbiorówka, więc widzimy się pewnie w następnym odcinku, pewnie w Kniei, a taką mam ochotę pójść na takie nocne dziki, więc być może się wybiorę poniedziałek, wtorek, pójdę sobie na takie wieczorno-nocne polowanie, pochodzić za kabanami. Także do zobaczenia i Dashbur.